Oszczędzaj na zakupach z kodem AHOJ-PRZYGODO w sklepie MotorMind. We wrześniu 2024 roku wsiadłem na motocykl i ruszyłem ku nowej przygodzie. Tym razem bez szczegółowego planu, ale nie samotnie. Przynajmniej na początku. Dołączył do mnie Dawid, przyjaciel i jednocześnie pomysłodawca tej wyprawy. Na starcie towarzyszył nam także mój tata, z którym kiedyś stawiałem pierwsze kroki na motocyklu, a dziś niemal zawsze odprowadza mnie do granicy Polski i z tą samą radością wita, gdy wraca. Nasz plan to właściwie brak planu. Tylko kilka pinesek zaznaczonych na mapie, o które warto było zahaczyć. Reszta to spontaniczność. Decyzje podejmowane każdego dnia, które sprawiły, że przez 2 tygodnie dzieliliśmy zakręty, widoki i te chwile, które zostają w pamięci na długo. Wyszło dzisiaj czysto spontanicznie, że dotarliśmy na Ksamil. Wiedziałem jednak, że ta podróż będzie miała swój kolejny etap, w którym zostanę sam. I właśnie wtedy wszystko nabrało nowego znaczenia. Po drodze spotkaliśmy także Krystiana. Zmierzał do Albanii, ale nasze drogi przecięły się już w Czarnogórze, gdzie w sercu dormitoru przy butelce rakii wszystkie języki świata stawały się dla nas zrozumiałe. Ten płynny, bałkański specyfik mógłby konkurować z translatorami typu Vasco. Dzieliliśmy się tam historiami, wspominaliśmy, śmialiśmy się, nocując w małym domku w górach. Każdy dzień tej wyprawy pisał swoją własną historię. Pozdrawowa z Macedonii Północnej. I właśnie te opowieści chcę wam pokazać w tej serii. Będzie to opowieść trochę inna niż te, które dotąd prezentowałem. Bardziej osobista, pełna emocji i chwil, które zmieniają spojrzenie na podróżowanie. Zapraszam was na Bałkany. Tam, gdzie liczy się nie tylko cel, ale przede wszystkim droga. Ile? Kilometr? Pokazuje mi 1 kilometr tędy, bo ja tam przegapiłem zjazd. No to, aha, no to dobra, no to spróbujemy, kurwa. Z tobą nie można normalnie. Pierwszym przystankiem na trasie po pokonaniu 1020 km było Sarajewo. Miasto, które od wieków jest styglem kultur, religii i tradycji. 29 to chyba był numer. A to i tak nie są najgorsze z drogi. Ja z ojcem jak jeździłem, to cały czas stromo. Chcieliśmy poczuć jego wyjątkowy klimat, dlatego już o poranku ruszyliśmy do centrum. Najpierw wypiliśmy kawę serwowaną w charakterystycznym tygielku, a potem zaczęliśmy spacer po mieście. Pod względem merytorycznym to Dawid przygotował się lepiej. Zgłębił to, co warto było zobaczyć w tym mieście i na co koniecznie zwrócić uwagę. Ja mu towarzyszyłem, jednocześnie dowiadując się od niego ciekawostek z historii życia Sarajewa. Jednak równie mocno zależało nam obu, by zrozumieć i zobaczyć ślady wojny, która 3 dekady temu zaznaczyła życie mieszkańców w czasach konfliktu bałkańskiego. Witam z Sarajewa. Jesteśmy z Łukaszem w miejscu bardzo ważnym dla historii. W tym miejscu 28 czerwca w 1914 roku Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia Ferdynanda, który jechał właśnie tym samochodzikiem.
był to bezpośredni taki przyczynek i kamyczek do wybuchu I wojny światowej. Także ważny moment dla historii i wyzwolenia krajów spod panowania monarchii austro-węgierskiej, pruskiej i caratu rosyjskiego. W ten sposób lokalny konflikt bałkański przerodził się w globalny kataklizm. I wojna światowa trwała od 1914 do 1918 roku, pochłaniając miliony ofiar i zmieniając polityczny układ świata. Upadły monarchie Austro-Węgier, Niemiec, Rosji i Imperium Osmańskiego, a na ich gruzach odrodziły się nowe państwa, w tym Polska. Lecimy w górę pooglądać Sarajewo. Kolejką linową, która została nam polecona przez motocyklistkę Monikę, którą poznaliśmy na granicy w Bośni i Hercegowinie, wjechaliśmy na górę Trebevich, z której roztacza się niesamowita panorama na całą okolicę. Obok góry znajdują się ruiny toru bobslejowego z zimowej olimpiady z 1984 roku. Przeszliśmy się kawałek tym torem, oglądając jego pozostałości i wczuwając się w klimat, jaki mógł tam panować w tamtych latach. Trzeba mieć naprawdę sporo odwagi, żeby na sankach zjechać po czymś takim. W międzyczasie spróbowaliśmy też lokalnego fast fooda, ciesząc się chwilą w tym niezwykle klimatycznym miejscu. Ale pod tym radosnym obrazem miasta kryją się cienie przeszłości. Starsi mieszkańcy pamiętają inny czas, pełen strachu, łez i niepewności. Jeden mężczyzna na wózku bez nogi wpatrywał się w dal, jakby szukał czegoś, co nigdy nie wróci. I mówię wam tylko o tym dlatego, że zwracam dużą uwagę na ludzi. Obserwuję ich. Czasem patrzę im w oczy, a czasem spoglądam na ich zachowania. Każda wojna zostawia w ludziach ślady. Traumy, strach i ból, które nigdy do końca nie znikną bez tak naprawdę wsparcia osób trzecich. To, co widzicie, to nagrania, które wciąż są dostępne w sieci i które pokazują tylko skrawek tego, co było. W tym mieszkańców, zwykłych cywilów, którzy chcieliby normalnie funkcjonować, ale zostali otoczeni przez wojska serbskie. Są też wojska międzynarodowe, ONZ, które próbowały w jakimś stopniu ochronić ludność cywilną. Spacerując ulicami Sarajewa, trudno nie zauważyć blizn, jakie zostawiła ta wojna. Nie tylko na budynkach, gdzie wciąż widać ślady po kulach, ale przede wszystkim w sercach ludzi. Wojenna rzeczywistość, która dotknęła to miasto, była przerażająca. To, co widzicie, to jedna z róż Sarajewa. Ślad po wybuchu pocisku moździerzowego, gdzie eksplozja zabiła co najmniej 3 osoby. Powstały odłamkami kratery wypełniono czerwoną żywicą, upamiętniając ofiary i symbolizując krew przelaną podczas wojny. Wizyta w Muzeum Zbrodni Wojennych całkowicie zmieniła moje spojrzenie na Sarajewo. Eksponaty, które tam zobaczyłem, przenoszą sam środek oblężenia miasta. Jednego z najdłuższych w historii nowożytnej, trwającego od kwietnia 1992 do lutego 1996 roku, czyli prawie 1425 dni. Wśród wystaw były pamiątki codziennego życia, ubrania dzieci, listy pisane przez mieszkańców, a także rzeczy osobiste tych, którzy nigdy już ich nie odebrali. Wszystko to dopełniały poruszające filmy, nagrane przez reporterów wojennych, ukazujące z precyzją dramat, który rozgrywał się na oczach świata. Z okolicznych wzgórz, niczym z takiej naturalnej fortecy, armia serbska ostrzeliwała miasto. Szacuje się, że podczas oblężenia na Sarajewo spadło około 329 000 pocisków artyleryjskich, średnio 300 dziennie. Godzina 11:20, zmierzamy właśnie do muzeum, które znajduje się tuż przy lotnisku, tam też jest tunel. Wyjście po drugiej stronie lotniska z tunelu Nadziei. 800 metrów pod lotniskiem, 4 miesiące kopania, żeby dostarczyć leki, amunicję, broń na oblężone Sarajewo, a dodatkowo
ewakuować ludzi. Ze źródeł doczytałem, że około 1 000 000 osób przeszło tym tunelem. Budowa tunelu była niezwykle trudna. Kopano go w tajemnicy, pod ciągłym ostrzałem, przy minimalnych zasobach i ogromnym ryzyku. Dziś fragment tunelu został zachowany i przekształcony w muzeum, który pozwala odwiedzającym zrozumieć realia życia w oblężonym mieście. Sarajewo było świadkiem wielu tragicznych wydarzeń, w tym dramatów na Alei Snajperów, gdzie strzelcy wyborowi bezlitośnie strzelali do każdego, w tym dzieci, kobiet i starszych. Te chwile są wciąż żywe w pamięci mieszkańców. Stojąc na górze Trebewicz i patrząc na miasto, trudno nie wyobrazić sobie tamtych wydarzeń. Ta perspektywa budzi ogromny respekt dla ludzi, którzy z tak wielką determinacją walczyli o przetrwanie w obliczu niewyobrażalnego cierpienia. Po 2 dniach w Sarajewie ruszyliśmy w stronę Czarnogóry z planem odwiedzenia najwyżej położonej wioski w Bośni i Hercegowinie, Lukomiru. W Sarajewie dostaliśmy też cenną lekcję, aby motocykle zawsze zostawiać w strzeżonych miejscach. Choć mieliśmy garaż, to raz na kilka godzin zostawiliśmy nasze maszyny pod kwaterą. Kamera, która się tam znajdowała, jak się później okazało, obejmowała tylko mojego Tigera. W tym czasie ktoś zdążył Dawidowi wyciągnąć z torby na gmolach apteczkę i kołki do opon. Morał? Czasem lepiej przypilnować swoich rzeczy, a motocykle najlepiej zostawić w strzeżonych miejscach. Z Sarajewa do Lukomiru mieliśmy 53 km. Czas dojazdu według nawigacji to była godzina 40 minut. Zaskoczeniem dla mnie była dobra jakość dróg w Bośni i Hercegowinie. Co prawda znałem kilka tras, ale w większości były to właśnie takie dziurawe z małymi ubytkami na jezdni. Tutaj tego nie było. Dlatego nawet zatrzymałem Dawida i przypomniałem mu, że skoro ma kamerkę do nagrywania, to mógłby ją tam czasem wyciągnąć i ponagrywać jakieś nowe klipy, aby miał też później większe pole do manewrowania podczas edycji wideo.
pokazywało tam w górę? A masz mapę czy co? No mi pokazywało tam w prawo na rozjeździe. Mi pokazuje tam dalej. Co? Chodźmy może z tego zakrętu, bo to auto będzie jechać chyba. A ile masz kilometrów? 17. Ja mam 15. Ile? 15. 15? Aha, no dobra, no to A ja nie wiem, czy ta droga będzie. może jest tam druga droga, no nie wiem, to prowadź. Nie, bo myślałem, że wiesz, że przegapiłeś. Always wanting sessions bombard, always bow with your. Now we play from a world away. It's always apart. Wishes this was Mario Kart. We were way back when, blazed in your parents' day. Czuć masę tego motocykla, jak się nim operuje w terenie. Czuję, że ogólnie mam tył za ciężki. I nie można tak sobie szybciej pojechać. Pokazuję tam. Dobry. Co? Chyba nie. Chyba nie. Masz możliwość zawrócić? Proponuję zjechać, bo może ta droga, którą ty pokazywałeś, była lepsza. Bo ja bym bardzo chętnie pojechał, ale bez tego. Może być ciężko. A tu już są różne kamyki, więc... Moja opona na tym nie pójdzie już. Ja już teraz czuję, że ta masa motocykla jest, kurde. Jest duża, no. Ja spróbuję tam tyłem wjechać, nie? Kurde. No, Co? tu już chyba nie Czekaj, pójdzie. czekaj.
tyłu. Wiesz co, ja może zjadę do tego i wrócę po ciebie, co? Jak? Trzymaj go chwilę. Trzymasz? Czekaj, ja muszę zobaczyć, czy mam... No dobra. To tak jak na sprężu. No dobra, ta droga nie do końca jest dobra na te motocykle z takimi tabołami, a ja też nie chcę się w trzecim dniu wpakowywać w tarapaty, chociaż jadę z Dawidem, ale możliwe, że jest druga droga, którą Dawid na początku mówił, że powinniśmy jechać, a mnie poprowadziła nawigacja tak. Tu może być ciężej, już naprawdę. Zdrowy rozsądek i intuicja to świetny duet, szczególnie podczas samotnych wypraw. Często zdarza mi się, że stojąc przed trudnym wyzwaniem, intuicja mi podpowiada, że to może być ponad moje siły. Mimo to, jak znacie moje filmy, często przełamuję strach i blokady w głowie, próbując swoich sił. I nieraz okazało się, że coś, co wydawało się być dla mnie niemożliwe, nagle stało się możliwe. Tym razem ja z Dawidem obaj zdecydowaliśmy, że nie warto ryzykować, zwłaszcza gdy wiedzieliśmy, że istnieje prawdopodobnie prostsza alternatywa, więc zawróciliśmy. Tu! Mi pokazuje tutaj. Jedziemy tu czy tu? A tobie tu pokazuje? Próbujemy? Tam? Pełne gacie. Nosi mi na tych oponach strasznie. Jeżdżę właśnie po bośniackich ofach. W takim pięknym miejscu spotkałem pastuszka z jego stadem. Zaraz wam pokażę. Niesamowite. Achuj człowieku! Achuj człowieku, kup sobie to oto ten placek. To jest, Pokaż mi, jak tą krowę doisz tutaj. ale ona nie ma wymion, No, ma jedno. czyli to byk. Się w takie miejsca gdzieś tam zapuszczał motocyklem, to bym kurwa nie uwierzył. Co ty gadasz? No wiesz, ja całe życie spędziłem na asfalcie, nie? I co wpłynęło na to, że zacząłeś jeździć? Starość. Starość.
wygląda człowiek, który się modli o steka wieczorem. Dotarliśmy do Lukomiru, najwyżej położonej wioski w Bośni i Hercegowinie, leżącej na wysokości 1495 metrów nad poziomem morza. Już sam dojazd tutaj był naprawdę niesamowity. Wąska, kręta droga, prowadząca przez malownicze góry, otoczona surowym, ale przepięknym krajobrazem. Gdy w końcu wjechaliśmy do wioski, poczuliśmy, jakbyśmy cofnęli się w czasie. Tam jest ta góra chyba. No to chodź. Łukasz, ja bym zostawił motocykle koło tej knajpy, ściągniemy ciuchy, napijemy się czegoś, przyjdziemy sobie, zmienimy buty nawet. Pomysł Dawida okazał się być strzałem dziesiątkę. Wróciliśmy do knajpy oznaczonej jako bar dla motocyklistów, aby chwilę odpocząć i przede wszystkim przebrać motocyklowe ciuchy na coś lżejszego, trekkingowego. Brawo. Pięknie. Brawo. O. Jakby Pan Jezusek bosą stópką po gardełku przebiegł. Oprócz piwa skusiliśmy się również na porcję lokalnej zupy, ciorby, która była całkiem smaczna. Po krótkiej pauzie wyruszyliśmy w kierunku punktu widokowego. Z punktu widokowego rozpościerał się ładny widok na wioskę Lukomir i otaczające ją malownicze wzgórza. Klimat całego miejsca był magiczny. Przestrzeń i surowe piękno krajobrazu sprawiało, że czas wydawał się płynąć wolniej, pozwalając w pełni chłonąć atmosferę tego niezwykłego zakątka. Warto przejść się po wiosce, zaglądając również za łuki, aby zobaczyć domostwa i przyjrzeć się, jak żyją tu ludzie. Dla tych, co lubią lokalne wyroby, to z pewnością może kogoś zaciekawią sery, wełniane skarpety czy pamiątki, które mieszkańcy wystawiają tutaj na sprzedaż. Większość osób, które tu mieszkają, to starsze osoby, które trwają tu mimo zmian i coraz większego napływu turystów. Ich życie jest proste, skupione na codziennych obowiązkach i pielęgnowaniu tradycji. Jaki ruch tu się zrobił? Z Lukomiru wróciliśmy na drogę asfaltową R442A, a następnie skręciliśmy w prawo na R442B, przemierzając wąskie trasy przez malownicze wioski Dejčići i Pendići.
Drogi w Bośni zaskakują pozytywnie. Jedziemy teraz jakimiś bocznymi asfaltowymi drogami przez cały teren zarośnięty. Nie mam pojęcia, co to za miejsce. Po kilkunastu kilometrach dotarliśmy do głównej drogi M18, która miała nas doprowadzić bezpośrednio do granicy z Czarnogórą. Naszym celem było charakterystyczne przejście graniczne Chum-Szczepan-Polie, które łączy wąski most z rzeką Tara. Drużyny. 17,63. Ale czekajcie. No to... Czyli mój palinek. Tak, bo pewnie, że nie wlał tyle. Lałem. Do końca lałem. No to raz ci się zdarzyło teraz, że spalił ci o trochę mniej, a zobacz ile mój więcej musi balastu wiedzieć. Jakiego balastu? Nie! To, że... Mało nagrywam vlogów, ale to dlatego, że chcę więcej trochę pojeździć motocyklem i jakby więc skupić się bardziej na jeździe i na tym fanu z jazdy. I wiem, że miałem nagrywać filmy, aby wam pokazać moją wyprawę motocyklową, ale rozstaram się robić co się da i przede wszystkim czerpać radość z jazdy, co doskonale widać po naszych motocyklach, które są chyba najbrudniejsze, jakie do tej pory mijaliśmy. Mijaliśmy GS-y, KTM-y i wszystkie były czyściutkie, wycackane, a nasze, no to możecie sami zobaczyć, że są upierdzielone. W zasadzie upierdzielone, zakurzone całe. Ale to dlatego, że są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. A teraz jedziemy na jakąś kawkę, odpocząć chwilę, bo ta szutrówka i ostatnie zakręty dały nam mocny wycisk. Próbuję rozkminić tą kamerę, o co tu chodzi, ale dobra, jest. I tutaj jakiś gremlin się z tyłu pojawił. Czekaj, próbuję to ustawić, o co tu chodzi. O, jesteś. No, w końcu masz swoje 5 minut. Możesz coś powiedzieć, bo widzowie mówili, że brakuje interakcji, że mało się udzielasz na moich filmach. To jest twoja szansa. Cześć, jak się Dlatego, nazywasz? że Łukasz nie pozwolił mi wcześniej nic mówić, bo generalnie, a tym bardziej teraz nie będę chciał, żebym nic mówił, bo jak zaczniemy rozmawiać na temat... Spokojnie, co ty tam widziałem, że ci tam opona coś ucieka na bok. Ucieka, tak. Pójdę do psa. Tak. Tak? Cześć. Dzień dobry. Dojazd do przejścia granicznego Chum-Szczepan-Polie niewiele się zmienił na plus od czasu mojej ostatniej wizyty tutaj kilka lat temu. Droga jest dalej pełna nierówności i dziur. Mimo że ruch był spory, samochody poruszały się raczej powoli.
co zmuszało nas do częstych manewrów wyprzedzania, by uniknąć późniejszego utknięcia w kolejce na granicy. Byłem świadomy, że to małe przejście graniczne z wąskim mostem, więc może szybko się zakorkować. Ciebie jakieś nerwy trzymają, czy co, że tak zapierdalasz? Adrenalina. Odprawa celna na bośniackiej stronie poszła całkiem sprawnie, choć przed mostem i tak musieliśmy chwilę odczekać. Podczas tego postoju spotkaliśmy polskich motocyklistów wracających z Czarnogóry. Bez planu. Zamieniliśmy z nimi kilka słów o trasie i wrażeniach ich z podróży, po czym udało nam się przebić przez most wąskim przesmykiem obok samochodów. Jest miejsce. Po drugiej stronie czekała nas jeszcze jedna odprawa na przejściu granicznym Montenegro. Mimo tłoku szybko dotarliśmy do odprawy. Po formalnościach w końcu mogliśmy ruszyć dalej, gotowi na nowe przygody na czarnogórskich drogach. Montenegro! Montenegro to mały, ale niezwykle różnorodny kraj, który oferuje prawie wszystko. Od majestatycznych gór po zachwycające błękitne wybrzeża. Znajduje się tu wiele ciekawych tras, które zachęcają do eksploracji. Większość fajnych miejsc jest tu stosunkowo blisko, co sprawia, że w kilka dni można zobaczyć naprawdę wiele. Naturalne atrakcje, takie jak Park Narodowy Durmitor, kanion rzeki Tara czy malownicza Zatoka Kotorska, są w zasięgu ręki. Dodatkowym smaczkiem są liczne tunele wykute w skałach, które dodają trasom uroku i szczypty adrenaliny.
Montenegro to kraj, do którego zawsze chętnie wracam, bo mimo kilku moich wizyt tutaj, wciąż mam wrażenie, że nie odkryłem go w pełni. Zarezerwowaliśmy nocleg na bookingu w miasteczku Prużina, niedaleko drogi P14, którą planowaliśmy ruszyć następnego dnia. Wybraliśmy apartament w bloku, z którego rozciągał się piękny widok na turkusowe jezioro Piwskie. Wszystko zapowiadało się być idealnie, ale problem pojawił się w momencie, gdy okazało się, że adres podany na bookingu był błędnie oznaczony. Musieliśmy chodzić, szukać i pytać mieszkańców, gdzie znajduje się właściwa ulica i numer. Sytuację utrudniał brak kontaktu z właścicielem, bo nikt nie odbierał telefonu, co tylko potęgowało frustrację. Mieliśmy spać tutaj. Nie w sklepie, a w jakimś apartamencie u góry, ale się okazuje, że nie ma właściciela, nie wiemy, który to jest dokładnie budynek. To jest mieszkanie. Spędziliśmy tutaj chyba z dobre 40 minut, a już w końcu zdecydowaliśmy, w sumie wspólnie, żeby się przemieścić do innej miejscowości, która leży obok drogi P14. Przez cały wyjazd staraliśmy się wybierać noclegi stosunkowo niedrogie, a ten apartament idealnie wpisywał się w nasz budżet. Niestety tutaj właściciel zawiódł. Droga P14, jedna z piękniejszych dróg Montenegro, którą bardzo sobie cenię i którą cieszę się, że mogę drugi raz przejechać, tylko nie cieszę się z tego jednego tytułu, że znowu mi się odkleja uchwyt od naszczęca od GoPro i kamera mi opada, przez co prawdopodobnie widzicie coraz bardziej gorszy kąt, ale jak podtrzymuję jedną ręką, to jest ok. Jedziemy do kolejnego miejsca, kolejnego noclegu w miejscowości, albo może bardziej w wiosce Nedajno. Pamiętam, że kiedyś jak tu jechałem statem właśnie Tigerem 800, to tutaj gdzieś mi gościu tak wymusił, że prawie się z nim zderzyłem na zakręcie. Wyleciał na moją stronę, dlatego tutaj też trzeba uważać jeżdżąc, bo no to fajna jest droga, ale jest ogólnie wąsko. Mimo że z Dawidem często rozumieliśmy się bez słów, brak łączności przez interkomę czasami dawał się we znaki.
Każdy z nas korzystał z innego systemu. Ja miałem Interphone Tour, który niestety nie współpracuje z urządzeniami innych producentów. W efekcie mój interkom służy mi głównie do słuchania muzyki. Bywały sytuacje, które potęgowały niepotrzebny stres. Jak choćby to, gdy uchwyt na kasku Chin Mode zaczął się odklejać, a kamera ledwo trzymała się na brodzie. Dla mnie zatrzymanie się na chwilę, żeby to naprawić, nie stanowiło większego problemu, bo wiedziałem, że szybko dogonię Dawida. Ale on, widząc w lusterku, że znikam z pola widzenia, nie znał przyczyny i w jego głowie mogły pojawiać się najczarniejsze scenariusze, zwłaszcza, że wolno nie jeździliśmy. Kamera? Ale się przestraszyłem. Z drogi P14 skręciliśmy w lewo, kierując się w stronę Nedaino. Wąską, krętą drogą, która co chwilę odsłaniała niesamowite widoki na góry i doliny Durmitoru. Już sama podróż była atrakcją, ale to, co zobaczyliśmy na miejscu, przerosło nasze oczekiwania. Kiedy wcześniej sprawdziliśmy na szybko położenie Nedaino, wydało nam się to małą, niepozorną osadą na krańcu Parku Narodowego Durmitor. Wioska, położona na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza, nie zapowiadała niczego spektakularnego. Jak bardzo się myliliśmy. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że Nedaino leży tuż obok kanionu Sushica. Niezwykłego, choć mniej znanego kanionu, który potrafi również zachwycić. Dotarliśmy do wioski Nedaino, tak jak widać uchwyt znowu puszcza, będą się dać jakąś mocniejszą taśmę, żeby to wytrzymało. Z nami fajna kręta droga, zaraz mi bateria padnie, ogarniamy trasę. Jedziemy tam. Dobra. No to śpimy dzisiaj na takiej wiosce. Ale czad! Hello. Hello. Hello? We have reservation. Booking? No here? Moment. Teraz zobaczymy. No i dojechaliśmy. Znajdujemy się aktualnie w miejscowości Nedaino. To taka mała wioska, można powiedzieć, że na końcu świata, blisko właśnie, albo już w Parku Narodowym Durmitor. Co mogę powiedzieć? Mamy cały domek dla siebie, począwszy od salonu, po 2 pokoje w pierwszym pokoju są 2 łóżka, w drugim pokoju są 3 łóżka.
Jest też taka część kuchenna, jak tu możecie zobaczyć, łazienka z pralką. Na początku mieliśmy mieć nocleg w miasteczku, apartament 70 m², ale oczywiście to nie jest apartament 5-gwiazdkowy, tylko taki apartament taki stary generalnie. Ale 70 m² to jest naprawdę dużo, bo jak my się tutaj rozbijamy z tymi wszystkimi walizkami, torbami, ja jeszcze mam laptopa, to i potrzebuję większej przestrzeni do tego, aby się lepiej oporządzić z tym wszystkim. Ale jak przyjechaliśmy, to po prostu właściciela nie było. Zero kontaktu, zero informacji, zero, w ogóle nie mogliśmy znaleźć też adresu. Niby znaleźliśmy ten, który nam wskazywał na booking.com, ale jak tam byliśmy, to tam nic nie było. I tak siedzieliśmy trochę, ja w tym międzyczasie szukałem sklepu, gdzie można byłoby kupić chociaż 2 piwa. I też był problem ze znalezieniem w ogóle czynnego sklepu. W końcu udało mi się kupić 2 piwa za 2,40 €. I zaproponowałem Dawidowi, żeby po prostu on to odwołał, tą rezerwację w pizdu. Jak najwyżej zapłacimy jakąś karę, ale też można odwołać i poprosić właściciela o to, aby nie pobierał tej jakby kaucji, tej kwoty. Więc udało się jakoś to zrobić, anulować i znaleźliśmy właśnie tą wioskę Nedajnos tutaj. To jest totalna wieś, tu jest taki spokój, jeszcze jest domowe jedzenie. Za jakąś godzinę pani nam przyniesie kolację. Wzięliśmy już tutaj na miejscu 4 piwa. Pani się pytała wcześniej, czy chcemy jakiś brandy. Jutro ma padać. Zapowiadają gwałtowne ulewy cały dzień. Dlatego jeżeli rano już będzie tutaj padać, to zostaniemy tutaj jeszcze jeden dzień. Jest Wi-Fi, jest jedzenie, jest piwo, a ja będę mógł też popracować nad montażem filmów z Islandii. Więc no, chyba tu zostaniemy, jeżeli będzie padać, ale szczerze powiedziawszy, trzymam kciuki, żeby padało, bo chętnie bym tu został jeszcze jeden dzień dłużej. Nie chcę tego Dawidowi mówić oczywiście, ale powracając do motocyklowej jazdy, to muszę przyznać, że dzisiejsze drogi to jest poezja. To, co my się najeździliśmy, miejscami trochę chyba przeginaliśmy z prędkością, ale wow, dzisiaj po prostu jestem zmęczony, co też widać po twarzy, ale jestem tak wyjeżdżony, tak się zajebiście jeździło po tych zakrętach. Żeby nie było zbyt spokojnie na wyprawie, to moje 2-letnie buty Alpine Star Tucan zaczęły się rozlatywać. Podeszwa zaczęła się odklejać. Musiałem ratować sytuację na różne sposoby, w pierwszej kolejności owijając ją mocną taśmą, żeby chociaż tymczasowo wszystko trzymało się w całości. I jakby tego było mało, to gumowe elementy również zaczęły odpadać, co wcale nie wróżyło nic dobrego. Był to zdecydowanie zły znak, zwłaszcza, że przede mną pozostało jeszcze około miesiąc jazdy po Bałkanach. No, Kot też jest bardzo zadowolony, ale raczej to jest kolacja. nic nie dostanie. Ziemniaczki, fryteczki to A mogliśmy raczej... siedzieć na 4. piętrze, czy 3. piętrze, tak? W 3. piętrze... tak. Jakby ktoś do nas w końcu i tak oddzwonił albo odpisał. Byśmy siedzieli na 3. piętrze 70-metrowego apartamentu i patrzyli się przez balkon na jezioro. A tak siedzimy na jakimś totalnym dodupiu. I mamy gwieździste niebo. Mamy gwieździste niebo i nie wiem, czy smaczne, bo jeszcze nie spróbowałem, ale podejrzewam, że smaczne. Zajebiste? Rewelacja. Tak? No to... Oni mają chyba tutaj swoje w ogóle to mięso. Tak. Ja czytałem właśnie, że Swoje mięso, Swoje- swoje warzywa. swojskie jedzenie. Motocykl to jest najpiękniejsza rzecz, która może spotkać człowieka. Oczywiście, jeżeli umiesz z niej korzystać tak jak trzeba. Przez noc przeszła ulewa, a prognozy nie były optymistyczne na ten dzień. Zdecydowaliśmy się zostać w wiosce Nedajno jeszcze jedną noc. Możemy wejść nawet do środka, zobaczyć. Okno pogodowe o poranku wykorzystaliśmy na spacer po okolicy, żeby zobaczyć, co ciekawego kryje to miejsce. Wędrowaliśmy po wiosce, zaglądając do opuszczonych domów, które sprawiały wrażenie zatrzymanych w czasie. Woda studnia, jak za dawnych lat. Potem zdjęliśmy kufry boczne z motocykli i ruszyliśmy wzdłuż kanionu Suszica, który rozciąga się na długości około 14 km i osiąga głębokość 800 metrów.
Siema, cześć. Idę te łoży to samo. Jedziemy na Viewpoint. No? Viewpoint, widok, panorama. Żabliak. Oprócz gospodarza naszej agroturystyki nie spotkaliśmy tu nikogo. Następnie skierowaliśmy się w stronę drogi na Zablijak. Choć dziś nie planowaliśmy tam dotrzeć, zwłaszcza tą drogą. Na mapie zauważyliśmy oznaczone jezioro, które wydawało się na tyle blisko, że mogliśmy podjechać tam jeszcze przed deszczem i zdążyć wrócić na spokojnie. Z takim planem ruszyliśmy dalej, ciesząc się chwilowym spokojem i dziką naturą dormitoru. Hi. Hi. Speak English? Little. National Park Dormitory entries. Do you have tickets for National Park? No. Bo to trzeba mieć jakiś bilet, żeby tam chodzić dalej. A to raczej. Nie. This road in Zablijak. Zablijak. Ona prowadzi do Zablijaku, ale no my tam nie będziemy jechać tędy. No jutro jedziemy inną drogą. Gdyby nie dzisiejsza pogoda, to pewnie byśmy nią pojechali. Ale musieliśmy tak zaplanować ten dzień, żeby nie wracać w deszczu, zwłaszcza w górach. Tutaj powalone drzewa czy osuwające się skały na drodze nie są niczym niezwykłym. No pojechaliśmy. To jezioro będzie. Poczekaj jeszcze z 2 godziny, 3. Ale dobrze wiedzieć, że trzeba kupić bilet, żeby tam dalej jechać, bo nie wiedziałem. Że należy kupić bilet, żeby tam dalej jechać. Co prawda nie jest jakiejś drogi, ale... Pada, nie? Jak zacznie padać i zaczną nam te skały lecieć na górę z dołu. Mówisz? No nie wiem, to wiesz, jak deszcz będzie padał, to... Przeczyć pewnym rzeczom, które się działy. A wszyscy wiemy, że... To tobie ukradli papier toaletowy, kompresor i apteczkę w Sarajewie. Kompresora nie. Nie? Kołki. A, ja myślałem, że kompresor. Nie, kołki i naboje. O kurde, to ja okłamałem ludzi na swoim profilu, pisząc, że ci kompresor ukradli. Kołki. Będą mogli, jak będą sobie te kołki wtykać w tyłek, to i się skaleczą, to sobie mogą zaklejstrować A i... zabrałeś klucze z domku? Co ciekawe, później ochrona parku poinformowała nas, że możemy jechać bez płacenia za bilet. Czyżby się nad nami zlitowali, widząc polskie tablice rejestracyjne? A może to po prostu ich życzliwość? Tego nie wiem, ale jedno jest pewne. Następnym razem, gdy przyjadę do Czarnogóry, to na pewno przejadę tą trasą. It's okay, thank you. W międzyczasie nawiązałem kontakt z Krystianem, austriackim podróżnikiem, z którym miałem okazję poznać się na wcześniejszych wyprawach. Wiedziałem, że jest on w drodze do Albanii, na zlot jakiegoś austriackiego youtubera, ale wciąż przebywał w Chorwacji, gdzie złapała go burza. Napisałem do niego, że może wpaść do nas. Mieliśmy domek, który spokojnie pomieści kilka osób. Przy okazji mógłby odpocząć i wysuszyć swoje rzeczy. Zgodził się i dotarł do nas po godzinie 22. Akurat kiedy z Dawidem próbowaliśmy rakiję, którą uraczył nas gospodarz. It's my friend, yes. Te pierwsze dni w tym rejonie świata to był mały bałkański miks. Spontaniczność, dobra zabawa i przygoda. Tego wieczoru miałem też na głowie losowanie osoby podczas transmisji na żywo związanej z konkursem, który organizowałem. Tak, tutaj mamy live'a.
Mamy kilka kamer, ale wciąż nie wiemy, czy nas słychać. Ekipa losująca międzynarodowa. Dawid. Krystian. Dobrze. Dobrze nas słychać. Jeśli Marcin Prokop ma swojego bebka w kasku, to ja miałem dwóch najlepszych przyjaciół, z którymi podróżowałem i którzy mocno wczuli się w rolę przy pomaganiu mi w transmisji. To już koniec pierwszego odcinka. Dzięki za obecność. W następnej części tego filmu przejedziemy drogą P14 w kierunku Zabyliaka. Pogoda tego dnia w całej Czarnogórze zapowiada się deszczowa, ale sytuacja zacznie poprawiać się, gdy wjedziemy na malowniczą trasę SH20 w Albanii, przemierzając Góry Przeklęte. Z Krystianem dotrzemy na zlot motocyklowego youtubera, który zorganizował wydarzenie w Tet, w sercu albańskich gór. Po kilku wspólnie spędzonych chwilach nasze drogi się rozejdą, bowiem Krystian pojedzie bezpośrednio na Zakynthos, a my ruszymy dalej, eksplorując Albanię. Nie przegap kolejnych odcinków. Obserwuj, zostaw komentarz poniżej, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś i koniecznie kup kalendarz, jeśli chcesz mieć kawałek wspomnień z tej niezapomnianej wyprawy. Cześć, witajcie na kolejnym przedstawieniu pod tytułem Przygody Zulaka na Bałkanach. Oraz wesprzeć moje następne.